Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Dziś porozmawiamy o jednej z moich ukochanych bylin, czyli kocimiętce. Omówimy aż 4 odmiany, opowiem Wam, jak ją wysiewam i jak ją dbam po wysianiu i dokładnie dobierzemy taką, która najlepiej sprawdzi się na rabatach u Was. Podobno kocimiętka jest byliną, którą uwielbiają koty. Ja tego u siebie nie zauważyłam, chyba że sama jestem kotem, ponieważ w moim ogrodzie rośnie naprawdę dużo kocimiętki i jest to bylina, którą mogłabym mieć jeszcze większej ilości. Absolutnie nie narzekam na to, że gdzieś się sama wysiewa, absolutnie nie narzekam na to, że jest jej więcej i jestem z niej naprawdę zadowolona. Na czym polega jej cudowność? Przede wszystkim na tym, że ma przepiękne kwiaty, niesamowicie przyjemny, ale delikatny zapach. Jest mało wymagająca, jest to jedna z mniej kapryśnych roślin w ogrodzie, a jednocześnie fantastycznie powtarza kwitnienie, jest mrozoodporna i dzięki mnogości odmian, które są dostępne na rynku, możemy mieć ją zarówno na tyle rabaty, jak i na przodzie rabaty i fantastycznie uzupełni nam właśnie takie wolne miejsca. Jej kolor sprawia, że komponuje się fantastycznie z wszelkimi roślinami. Zarówno w takich ogrodach, w których chcemy prowadzić ogród jako takim, wiecie, mega relaksujący, spokojny, w jednych tonacjach typu błękity i fiolety, kocimiętka fantastycznie uzupełnia czosnki, szałwie, lawendy, jak również w ogrodach, w których lubimy mieć więcej koloru. Ta niebieska plama fantastycznie łączy się praktycznie z żółtym kolorem, z czerwonym, z pomarańczowym, tworząc naprawdę piękne, kontrastowe, ale też niezbyt ostre połączenia. Kocimiętkę na pewno pokochają osoby, które mają słabość do lawendy, ale też osoby, którym lawenda z jakiegoś powodu nie wychodzi, ponieważ kocimiętka, mimo tego, że lubi gleby żyzne, przepuszczalne, ale lekko wilgotne, na innych glebach bardziej, można powiedzieć, się pokłada, to jednak radzi sobie na każdym stanowisku. Najważniejsze, żeby dać jej sporą dawkę słońca, a odwdzięczy nam się naprawdę pięknym, bujnym kwitnieniem. Gdybym Wam miała zdradzić taki sekret kocimiętek, jeżeli chodzi o dekorowanie nią ogrodu, to jest to chyba bylina, którą praktycznie możecie wszędzie wstawić. Jeżeli macie miejsce, w którym macie jakąkolwiek lukę i stwierdziliście, że potrzebujecie coś na przodzie rabaty, są odmiany, które fantastycznie będą wyglądać w dużej ilości na przodzie rabaty. Są odmiany, które tak jak Six Hills Giant będą fantastycznie wyglądać na tyłach rabaty i pięknie ją zdobić. I w zasadzie ja się zawsze śmieję, że to jest taka roślina wypychacz. Gdy jest miejsce, możemy dać kocimiętkę i ona zawsze będzie robić show. Specjalnie usiadłam w tym miejscu, ponieważ koło mnie jest kocimiętka Walker's Law, o której Wam zaraz troszeczkę więcej opowiem, a za mną jest kocimiętka Six Hills Giant. Ta rabata to naprawdę morze kocimiętki. Dlaczego? Dlatego, że tu tak naprawdę mam róże, mam też lilię. Oczywiście wiosną tu rosły tulipany, których teraz nie widać właśnie dzięki tej kocimiętce, a one spokojnie sobie mają żółknące liście i kocimiętka je fantastycznie przykrywa. Natomiast ta chmura tworzy mi tu taki naturalny bukiet na rabacie. Skoro już jesteśmy przy kocimiętce Walker's Law. Walker's Law to bardzo popularna i lubiana odmiana kocimiętki i mogłabym powiedzieć, że to jest taki naprawdę numer 1 na rabatach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że różni się tym od klasycznej kocimiętki, że ona się nie pokłada. Zobaczcie, tu są naprawdę bardzo sztywne pędy tej kocimiętki i one dalej sztywnie rosną. To jest fantastyczna rzecz. Właśnie poczułam jej zapach. Po takim ruszaniu od razu poczułam jej zapach. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, ponieważ przód rabaty może pięknie wyglądać i jednocześnie nie pokładać się. Natomiast powiem Wam, że ja też lubię efekt tego pokładania. Pokażę Wam później 4. odmianę, będzie ona ostatnią odmianą, czyli taka, powiedziałabym, najbardziej klasyczna kocimiętka, która właśnie się wykłada, ale ja ten efekt też lubię, więc możemy tak naprawdę ten efekt stopniować w zależności od tego, gdzie czego potrzebujemy. Tu akurat chciałam, żeby faktycznie to przejście było takie, wiecie, sztywne, żeby pięknie stało i pięknie też wyglądało koło róży. Kocimiętka Walker's Law ma wymagania identyczne jak wszystkie kocimiętki,
natomiast ona wyrasta na około 45, nawet do 60 cm wysokości. Zobaczcie, ona wcale nie jest taką bardzo niską kocimiętką, a bardzo często ją właśnie stosujemy na przodzie rabaty jako coś niższego. Warto tutaj się zastanowić, wybierając akurat tę odmianę, ponieważ mimo tego, że to nie jest odmiana wysoka, to nie jest też niska, ale jeżeli mamy z tyłu na przykład róże, które dorastają do około 80 cm, ta kocimiętka będzie się z nimi fantastycznie komponować. Natomiast z tyłu za mną widzicie jedną też z moich ulubionych odmian. Jest to kocimiętka Six Hills Giant. Słuchajcie, na to pasmo, które tutaj jest, które ma około 2,5 metra, tu są posadzone tylko 3 sadzonki tej kocimiętki. Dlaczego? Dlatego, że ta kocimiętka nie dość, że wyrasta naprawdę bardzo wysoko i ona wyrasta powyżej 60 cm na pewno. Zresztą zobaczcie, jak sobie porównacie tą kocimiętkę razem z tą i wysokość tych dwóch kocimiętek. Ona wyrasta na około 65, nawet do 80, czasami 90 nawet centymetrów, więc ona fantastycznie sprawdza się na przykład na wzniesionych skarpach. Ja uwielbiam ją na wzniesionych skarpach sadzić, dlatego że przez jej małe wymagania ona fajnie właśnie na skarpach, które zwykle są trudne, rośnie, tworzy taką piękną niebieską plamę. Kocimiętka Six Hills Giant absolutnie u mnie nigdy nie była w żaden sposób podpierana. Ma tak fajne, sztywne, mocne pędy, że to jest po prostu bajka. Rozrasta się również bardzo mocno. Jak widzicie, ta jedna kępa, którą tu Wam teraz pokazuję, to jest taka wręcz rozpiętość moich rąk. Więc zobaczcie, jaka jest to szerokość i jak ona fantastycznie wypełnia rabaty. Tym samym nie wpływając zbytnio na inne rośliny. Jej korzenie nie blokują się wtedy z innymi roślinami, bo ma naprawdę fajny odstęp zachowany, ale ważne jest też, żeby ewentualnie ją przycinać, żeby na przykład nie wpływała na kwitnienie. Ja ostatnio tutaj musiałam trochę pędów wyciąć. Śmieję się, że zrobiłam trochę obkrojone Chelsea Chop, ponieważ ja na moich kocimiętkach nie robię Chelsea Chop, czyli nie podcinam kocimiętek przed kwitnieniem, żeby one zakwitły później, albo części tych kocimiętek, żeby zakwitły później, ponieważ one doskonale i bardzo szybko powtarzają kwitnienie w sezonie, więc dla mnie ten moment, kiedy nie ma kwiatów, jest tak znikomy, że zbytnio nawet nie zwracam na to uwagi. Bardzo szybko one się pojawiają, bardzo szybko się roślina później też zagęszcza. Natomiast ostatnio musiałam właśnie, tak się śmieję, zrobić właśnie takie miksowane Chelsea Chop na zasadzie takiej, że po prostu część pędów przycięłam, ale te pędy wzięłam też do ukorzenienia, ponieważ takie pędy bardzo łatwo jest ukorzenić. Możecie je ukorzeniać wbijając je bezpośrednio w glebę, po prostu taką gałązkę. Ważne, żeby miała naprawdę mocny ten pęd. Przycinacie, ściągacie boczne gałązki i wsadzacie do ziemi. Ważne, żeby to był też taki pęd około 20-25 cm i żeby jednak na te 5-7 cm był w ziemi. Ona się wtedy super też potrafi ukorzenić. Natomiast u nas ostatnio jest bardzo sucho, dlatego zdecydowałam się moje sadzonki włożyć już do doniczki, ponieważ mogę tam bardziej kontrolować ich wilgotność i wiem, że wtedy o wiele więcej z nich ukorzeni się w tej. I znów nie znalazłam się tutaj bez powodu. Ta kocimiętka, która za mną jest, to oczywiście Six Hills Giant. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Jest wielka, ale ja ją po prostu kocham. Natomiast to maleństwo, które widzicie obok mnie, to jest kocimiętka o pięknej nazwie KitKat. To jest genialna kocimiętka na przód rabaty. Jest również właśnie sztywna, czyli fantastycznie trzyma swój pokrój. Ona w ogóle rośnie w taką bardziej, powiedziałabym, nawet kulę i robi to tak naprawdę lepiej nawet niż Walker Slow, ale ona jest niższa niż Walker Slow. Walker Slow potrafi nam właśnie dorastać nawet do tych 60 cm, a KitKat jest taką malizną, że ona przeważnie trzyma do 45 cm, 30-45 cm. Dlatego fajnie jest ją mieć, jeżeli naprawdę chcemy ją mieć na takim przodzie rabaty, nie wiem, przed jeżówkami na przykład, albo właśnie pomieszać ją z lawendą, którą mamy właśnie taką, żeby nam wyrastała do podobnej wielkości. To powoduje, że mamy naprawdę fajny efekt, ale mamy właśnie tą możliwość różnych odmian. Oczywiście na tej rabacie również puściłam takie właśnie morze, ja to mówię morze, rzekę kocimiętki. Tu również jest KitKat. Chciałam bardzo, żeby właśnie tutaj pięknie niska kocimiętka się trzymała, a ponieważ za nią mam zaraz floksy, to też nie chciałam, żeby później na przykład Walker Slow za bardzo się wtapiała w te floksy. Chciałam, żeby jednak trzymała taki zwarty, fajny pokrój. I dlatego tutaj wsadziłam kocimiętkę KitKat. Floksy z tyłu będą nad nią troszeczkę wyrastać, a nad tym jeszcze będą wyrastać przepięknie róże. Tu akurat mam róże w wysokości
około 80 cm, ale zaraz za nim mam też róże, które dorastają na 150 cm, więc tutaj dzięki tej kocimiętce mogłam stworzyć sobie taką fajną piętrowość. Jesteśmy na mojej rabacie, która jest wykonana z kartonu, do tego tutaj jeszcze miejscami te kartony, które trochę dokładałam wiosną, jeszcze możecie zobaczyć, ale tu przed kocimiętką sadziłam również szałwie. To są nowe sadzonki, więc one jeszcze nie są duże, ale kocimiętka tutaj akurat jest też KitKat, kocimiętka KitKat z taką właśnie szałwią, która podobnie będzie dorastać do około 45 cm. Będzie się fantastycznie też kolorystycznie przeplatać. Dlatego powiem Wam, że chyba Wam tu Mieciu zasłania. Mieciu, nie zasłaniaj. Robaczku, chodź tu. Jak widzicie, kocimiętkę lubią też psy, nie tylko koty. To kolorystyczne połączenie, gdzie możemy kocimiętkę połączyć właśnie z inną byliną, która jest podobnej tonacji kolorystycznej, ale jednak na przykład jest to mocniejszy kolor. Moim zdaniem wygląda to fantastycznie i ja uwielbiam łączyć w ten sposób kocimiętkę na rabatach. Tam, gdzie mam lawendę, mam bardzo często też kocimiętkę i mam bardzo często też szałwy. To jest taki mój trik, można powiedzieć, ogrodowy, który tworzy fantastyczne połączenie, fantastyczną plamę kolorów, ale robi też taki, wiecie, efekt ombre, czyli te kolory się fajnie cieniują i przepięknie wyglądają. Kocimiętki tworzą fantastyczną, bardzo prostą kompozycję na rabatach. Możecie je połączyć także z łubinami. Świetnie wyglądają połączone z czosnkami, ze względu na to, że bardzo szybko wyrastają i tak naprawdę potrafią nam przykryć też brzydkie liście czosnków. Ale oprócz tego, że kocimiętkę możecie bardzo łatwo ukorzenić właśnie przez sadzonki, możecie też ją łatwo rozmnożyć przez podział. Ja swoje kocimiętki rozmnażałam w zasadzie na jesień i tak naprawdę dzieliłam moje kępy. I powiem Wam, że niektóre kępy takie dwuletnie rozdzieliłam na około 4-5 nowych różnych sadzonek. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak one się przyjęły, jak one się fajnie ukorzeniły. I w zasadzie robię to tak naprawdę szpadlem, wkładając przez środek. Polecam Wam odcinek mój jesienny o dzieleniu bylin. Tam właśnie pokazuję, jak to wykonuję. Ale mam też kocimiętki z nasion. W tym roku wysiewałam metodą winter sowing kocimiętkę w bardzo dużej ilości. Pokażę Wam zaraz, jaka kocimiętka z takiego wysiewu może powstać. No i zobaczcie, tu są moje kocimiętki z wysiewu. One tu są już rozdzielone. Zobaczcie, jak duże w zasadzie one już wyrosły. To są sadzonki z zimowego siewu w butelkach. Jestem naprawdę zachwycona, jak pięknie one tutaj rosną, jak się zagęszczają. Co z takimi sadzonkami najlepiej zrobić? Oczywiście ja sobie je trzymam na zewnątrz teraz już, ponieważ fajnie tutaj reagują na słońce, na temperaturę. Czekam, żeby troszeczkę mocniej mi wyrosły, natomiast będę je aktualnie podcinać. Czyli praktycznie gdzieś o połowę zetnę te kocimiętki, po to, żeby one się piękniej rozkrzewiły. I to Wam na pewno polecam, bo o wiele szybciej osiągniecie piękne, kuliste kocimiętki. Natomiast tu, jak widzicie, bez żadnej większej filozofii są włożone patyczki. To jest akurat kocimiętka Six Hills Giant. Nie będę Wam wyciągać. Mogłabym tak naprawdę ją pozbawić jeszcze ewentualnie tych listków, ale powiem Wam, że jak ja wiem, jak ona się super łatwo ukorzenia, to ja sobie po prostu tą pracę maksymalnie ułatwiam i w zasadzie w ten sposób wkładam ją do doniczek i praktycznie bardzo szybko, myślę, że 2-3 tygodnie ona już będzie miała wypuszczone korzonki, będę mogła je włożyć do osobnych doniczek i jeszcze w tym sezonie będę mogła się cieszyć naprawdę fajnymi sadzonkami. Jesteśmy na rabacie, na której oczywiście, że mam połączoną kocimiętkę z szałwią. Ta szałwia niedługo zacznie już kwitnąć. Tu akurat mam taką jaśniejszą odmianę, to jest chyba Bluefield. Natomiast tamta, którą wcześniej pokazywałam, to było Blue Sand. I ta Blue Sand jest, dobrze zapamiętałam, ona jest o wiele bardziej intensywna niż ta Bluefield. Ta Bluefield, powiedziałabym, że nawet trochę się stawia z tą kocimiętką, ale ma inną fakturę. Ale zobaczcie, ta kocimiętka, która tu jest, to jest kocimiętka z siewu, to jest kompletnie bezodmianowa kocimiętka. I to nie jest tak, że te kocimiętki, które mamy z siewu, będą się zawsze pokładać. Jeżeli one są na takiej właśnie przepuszczalnej glebie, jeżeli mają odpowiednią, lekką wilgotność, to one naprawdę fajnie stoją i fajnie trzymają pokrój. I ta kocimiętka naprawdę wygląda po prostu fantastycznie. Nie mam absolutnie żadnych problemów z pokładaniem. I żeby było zabawniej, ja po prostu kiedyś wzięłam torebkę nasion, szłam przez ogród i myślę, gdzie by mi się tutaj ta kocimiętka jeszcze przydała. I po prostu sypnęłam tu i ona mi tak fantastycznie wyrosła. Celowo zabrałam Was też na rabatę, na której widać efekt pokładania kocimiętki. Tu akurat lubi u mnie stać woda. Kocimiętka naprawdę fajnie tu kwitnie, ma sporą dawkę słońca, ale lubi się tutaj pokładać i powiedziałabym, że tak się trochę rozłazi po tej rabacie. Natomiast zobaczcie,
jaki fajny efekt to tworzy. Ja wychodzę też z założenia, że naprawdę to nie jest tak, że jakiś efekt pokładania może gdzieś wyglądać źle. Widziałam przepiękne zdjęcia w internecie, gdzie była zrobiona ścieżka z takiej pokładającej się kociej miętki i tworzyło to naprawdę taki wręcz dywan, jakby takie wachlarze szły w naszą stronę. Więc uważam, że wszelkie efekty potrafią naprawdę często fajnie wyglądać, o ile to nie ma wpływu na niszczenie kwiatów. Tu jak widzicie, nie ma tego wpływu, wygląda ona fantastycznie, ona się coraz bardziej po tej rabacie wysiewa. Ja tutaj mam jeszcze szafirki, które już mam ogłowione, ale czekam, żeby ich liście przyschły. I już wiem, że na pewno chcę w tym sezonie te moje kocimiętki, które wysiałam, dosadzić właśnie blisko tych szafirków, żeby one z czasem tworzyły tutaj całkowicie taki niebieski dywan i jednocześnie te szafirki przykrywały. Za mną oczywiście moje róże. Czekam, jak zaczną kwitnąć, bo tu będzie naprawdę też szał. I one są czerwone, więc one tutaj będą też tak bardziej kontrastowo komponować się z tą kocimiętką. Ale uwielbiam właśnie ten efekt tego niebieskiego stolika, tych czerwonych róż. Jest to dla mnie taki relaksujący, ale jednocześnie energetyzujący kącik. Kochani, na dziś już tyle. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Jeżeli Wam się ten film podobał, wyślijcie go do znajomych, dajcie łapkę w górę, no i zostawcie komentarz, jakie odmiany kocimiętek macie, jakie polecacie i czy taki odcinek Wam się podobał. You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up.